Witajcie. Wysiewacie już paprykę? No raczej nie. Myślę, że mało osób już się zabiera za siew papryki, bo jest troszeczkę wcześnie. Chyba że po pierwsze, tak jak ja, potrzebujecie mieć bardzo szybko plon, bo my uwielbiamy świeżą paprykę ostrą, zwłaszcza mój mąż. Albo, jeśli macie, pokażę Wam jakie papryki. Tu są takie papryczki, tu mam 3 odmiany papryki Rocotto. Ona ma, popatrzcie, czarne nasionka w środku. Za chwileczkę Wam wrzucę zdjęcie, bo miałam taką jedną papryczkę już, jeszcze inną odmianę. O, tu Wam może przybliżę, będziecie widzieli nazwę. Tu jest jedna, druga i trzecia. Jeszcze miałam jedną odmianę. Wszystkie mam od bardzo dobrego kolegi z Belgii, który jest niesamowitym świrem, jeśli chodzi o paprykę. Naprawdę człowiek, który na papryce zjadł zęby i ją uwielbia, jest naprawdę niesamowitym specjalistą i ma tych papryk setki odmian. Nawet swoich kilka wyhodował bardzo pięknych i smacznych papryczek. Te papryki Rocotto trzeba siać dużo wcześniej. Ja Was nie namawiam do siewu tych odmian, natomiast jest okazja, możecie wcześniej zobaczyć, jak fajnie to można zrobić i zobaczyć, czego ja używam, w co się warto zaopatrzyć przed takim siewem nasion. Ja jeszcze będę siała troszeczkę odmian jalapeno, ale tak dosłownie po jednej sztuce, żebym miała na pierwszy zbiór. Żebyśmy nie zostali bez papryki od czerwca, tylko żebyśmy mogli sobie już, prawda, jeść. Nawet od maja powiem Wam, że zapewnię sobie zbiory takim wcześniejszym siewem. Dla mnie to jest ważne, bo po prostu tej papryki dużo jadamy. I teraz tak, w czym można siać i co potrzebujemy do siewu takiej papryki? No na pewno potrzebujemy podłoże. Dobrze, żeby to było lekkie podłoże, takie przepuszczalne. Jeżeli nie jest z perlitem, to można sobie tego perlitu po prostu dokupić i domieszać. Ono wtedy jest fajne, takie leciutkie dla młodych siewek, żeby miało dobre pH, żeby miało, prawda, odpowiednią ilość nawozów, no żeby te sadzonki, te roślinki małe nie były ani przenawożone tak, żeby ich nie popaliło, ani żeby nie miały niedoborów składników odżywczych. Po prostu warto sobie kupić sprawdzone podłoże takie przeznaczone specjalnie do siewu roślin. I teraz co? Jak będziemy sobie wysiewali, to wszystko zależy od tego, gdzie będziecie później te rozsady trzymali. Czy macie doświetlanie, czy nie macie, czy to będzie na parapecie, ile macie miejsca. Ja mam różne pojemniki, których używam. Bardzo lubię na przykład wielodoniczki, bo to położę sobie na paletce. Mogę dużo odmian tutaj, prawda, posiać po jednej odmianie, poznaczyć sobie karteczkami. Jeżeli mamy jedną odmianę, a chcemy dużo sztuk, to wystarczy taki większy pojemniczek plastikowy, nawet po mięsie. Posiać sobie tam rzutowo te nasionka, zaznaczyć tylko i nie trzeba kombinować. Fajne są też takie pojemniki tego typu, albo kufle na piwo. Ja bardzo często kufle na piwo używałam, takie z odzysku, albo kupowałam po prostu półlitrowe. Robiłam sobie tutaj małe otworki, nacinałam po prostu na brzegach nożyczkami. To już są specjalne doniczki z otworkami, dostałam od koleżanki. I przeźroczyste pojemniki są fajne, bo widać po pierwsze, czy jest wilgoć w doniczce, bo niektóre sieweczki nie lubią za dużo wilgoci, no ale też potrzebują wody, więc widzimy, czy jest wilgoć, czy jest taka rosa. Widzimy, jak się rozwijają korzenie, czy już wszystko nam fajnie zarosły, czy coś tam zahamowało jednak. Drugi temat, przeźroczyste pojemniki są fajne, bo możemy sobie dać do takiego pojemniczka mało ziemi, czyli tak na przykład do połowy tylko, posiać nasionko i te rośliny, które wymagają podsypywania, czy nam wybujały za bardzo, jak na przykład pomidorki, zamiast je pikować i przesadzać, to wystarczy dosypywać ziemi coraz wyżej w miarę wzrostu. One sobie będą wypuszczały korzenie, nie będą wtedy, prawda, cieniutkie, nie będą się wywracały i fajne sadzonki mamy od razu w jednym miejscu, bez pikowania, bez przesadzania, bez tego szoku, rozrywania, prawda, korzeni roślinom. To jest kolejna rzecz. Co jeszcze? No narzędzia.
Ja używam bardzo różnych narzędzi, jak w domu. Przesadzam, pikuję, wyciągam roślinki. Jak potrzebuję wyjąć z tych 2 lodoniczek, no to co? Łyżka taka, łopata i chlas. Mam też takie malutkie. Dziecku ukradłam, jak było małe, z domku dla lalek. Kolejna rzecz, podlewanie. Bardzo lubię takie butelki, te wiecie, z Kubusiów i tych innych, te nie kapki tutaj z górą, ale taka końcóweczka, nie kapka, nie nadaje się do podlewania, bo ma tu tą gumeczkę taką, kojarzycie, w środku. Tutaj już nie ma, jest wyjęta, a tu gdzieś miałam, o, tu gdzieś miałam cały taki koreczek. Wtedy tak, tą górę odrywamy, to jest do wyrzucenia, a tu ze środka tą gumkę biorę nożyczki czy jakąś pensetę i to po prostu wyciągam do środka. O, tam jest taka gumeczka, już jej nie ma. I wtedy się fajnie tym podlewa, bo wystarczy napełnić, prawda, taki ten i tak leciutko przycisnąć. Super się leje z tego. Nie za dużo, nie za mało, mamy pod kontrolą, za darmo, tak. Wystarczy zbierać. Ja je zbieram ciągle. Te nakrętki choćby same. Niektóre pasują na duże 1,5 litrowe butelki. Także też warto sobie zbierać. Co jeszcze? Coś do zaznaczenia naszych roślin, które posiejemy. I tak. Ja bardzo lubię, na przykład później, jak już mam sadzonki duże, bardzo lubię te takie pętelkowe znaczniki, bo jak sobie opiszemy, obwiązujemy wokół rośliny i to nam siedzi. A te znaczniki, jak położymy na dole, to one bardzo często, albo nie mogę ich znaleźć, albo one gdzieś giną, nie wiem. I bardzo często się zmywa tutaj z tego, bo to jest takie plastikowe, powleczone. I jak weźmiemy zły pisak, to nam się to może zmyć. I te pętelkowe też trzeba uważać, słuchajcie. Ja tu mam 2 rodzaje, to jakieś stare znalazłam w tunelu, ale muszę je dokupić. I tak, te mam takie, jakby były trochę z papieru, trochę czuć pod ręką taki, trochę z papierem jakby to było zmieszane, a te są typowo z tworzywa. I z tych potrafiły mi schodzić napisy, jak dałam zły pisak, mimo że był permanentny i tak dalej. Naprawdę z tymi pisakami do ogrodu trzeba uważać, bo nie wszystkie się dobrze trzymają, a z tych nic nie schodzi. Na tym się super trzyma. Także jak macie możliwość dotknąć wcześniej tych etykiet pędelkowych, to takich właśnie jakby papierowych szukajcie, niby gorszych. Ja bardzo często od razu sobie na tym opisuję. Podpisuję sobie tu nazwę, odrywam, podpisuję nazwę, taką karteczkę po prostu zaginam ze 2 razy i wbijam obok, jak znaczniczek. Nie muszę widzieć całej nazwy przecież, prawda? Potem jak roślinka urośnie, to tylko to rozplątam, obwiążę wokół roślinki i mam gotowca. Co jeszcze? Tutaj co mamy? Jak macie regały, gdzie trzymacie te swoje uprawy. Ja mam regał, to mam jeszcze kilka rzeczy, których używam, bo na przykład, no jak będę teraz wysiewała te papryki, mamy grudzień, one będą wymagały doświetlania, bo mamy jeszcze za krótki dzień, za mało tego słoneczka. No i nie chcę, żeby się świeciło cały dzień, a bieganie, prawda, włączanie, wyłączanie tego oświetlania 2 razy dziennie, no jest takie kłopotliwe, bo rano się śpieszę, nieraz sobie przypominam dopiero późno, że nie włączyłam, albo po pracy też nie pamiętam, a wypadałoby mieć to ustawione. Mniej więcej o tej samej porze gaśnie to światło. I mam taki najtańszy, słuchajcie, taki do kontaktu timer, czy jak mu tam jest. Ustawiam sobie, tu się tylko wciska takie pstryczki, ustawiacie sobie mechanicznie, w których godzinach ma Wam to puszczać prąd na lampy, czy inne rzeczy, które potrzebujecie przy regale i z głowy. I nie musicie o tym pamiętać. Kolejna sprawa, jak macie robale w ziemi, u mnie bardzo często w tym podłożu, które kupuję, a je uwielbiam po prostu, tylko ma wadę, że są tam ziemiórki każdego roku, to albo żółte lepy, to jest najlepszy sposób. A jeżeli Wam te żółte lepy nie wystarczają, są jeszcze, prawda, przędziorki się pojawią, jakieś inne robale i macie z tym wszystkim problem, nie możecie sobie już w ogóle poradzić, to wiecie co ja kupuję? Takie muga do kontaktu.
jakiś środek taki, który wiecie, wkładamy do kontaktu na muchy, na komary. Ten jest dość mocny, więc ja po prostu jego używam. Ale jaki tam macie, to sobie go po prostu możecie użyć. Oczywiście, jeżeli nie śpicie w tym pomieszczeniu. Ja nie lubię takiej chemii tu, gdzie śpię, a mój regał mam w pomieszczeniu, które jest odizolowane, osobno. W garderobie to trzymam wszystko, więc za firanką mam regał, włącza mi się ta muga wtedy, kiedy lampy i oczywiście tylko w okresach, kiedy mam jakieś robale i potrzebuję je wybić. I włącza mi się to na parę godzin, kilka dni i jest cisza. Co jeszcze ciekawego? No łopatka wiadomo, bo do nabierania ziemi. I wielodoniczki, to tak. Jedną Wam pokazywałam. No, mam takie zwykłe, cienkie, ale nie za cienkie. Są też takie bardzo cieniutkie, słuchajcie, to się wygina, to jest miękkie, ale to jest taki jeszcze nie najgorszy ten plastik. Natomiast zdarzyło mi się kupić takie, że nawet jak kupiłam, to ich nie mogłam od siebie oderwać jednej od drugiej. Takie dziadostwo, więc strzeżcie się, uważajcie, bo można naprawdę kupić takie dziadostwo, że później wszystko jest do wyrzucenia i niepotrzebnie generujemy plastiki. A te myję i mam już któryś rok z rzędu używam, także są naprawdę spoko. A jeżeli potrzebujecie coś na dożywocie, nie, że sobie teraz umyśliliście bawić w ogródek i za chwilę z tego zrezygnujecie, tylko naprawdę wiecie, że już mam całkiem i to już na lata zostanie, to słuchajcie, są takie doniczki, ja je kocham, to nie reklama, to jest po prostu, tego nie trzeba reklamować, to są doniczki Charlesa Dowdinga, żebym nie przekręciła, przepraszam. One są naprawdę takie mocne, jak on tam gdzieś kiedyś pokazywał, że można po tym chodzić. To jest niezniszczalne, popatrzcie, to się nie da w ogóle wygiąć. One są mega drogie, ale ja sobie kupiłam trochę takich, troszeczkę mniejszych i tych większych, dosłownie po kilka i no je po prostu uwielbiam. One mają tutaj dość duże dziurki pod spodem, że można włożyć palec, a nawet więcej, więc fajnie się wyciąga te wszystkie sadzonki. Ale do nich jeszcze są, słuchajcie, takie tacki. To jest dla mnie beznadziejne, także lepiej sobie kupić wielodoniczkę kolejną niż tą tackę. Te tacki mają niby za zadanie, że jak tu włożymy, prawda, zalejemy całe wodą, to sobie można tu maczać, nie wiem. Dla mnie tragedia, bo nie wchodzi do środka i ja sobie lubię lać wodę do tacki, tu na dół. Nalać sobie do tacki, położyć i ta wielodoniczka, żeby stała i żeby sobie ciągły rośliny od dołu. Tutaj się tego nie da zrobić, bo jest wszystko uniesione. Ja mam takie jakieś za grosze, takie dziadostwo chińskie, ale też dość mocne, nic mi się nie dzieje. I tutaj mi się mieszczą te wielodoniczki, także tak sobie wymyśliłam. To jeszcze kupiłam z takimi szklarenkami tutaj niby. Beznadzieja. Jeszcze jedna rzecz, której używam. Słuchajcie, tylko to jeszcze nie teraz, ale będę. Kupuję takie koce termiczne. Wiecie, takie za 5 zł. Jak ktoś zmarznie, to się go owija, nie? Przy wypadkach i tak dalej, jak potrzebujemy się zagrzać, czy w górach. Ja tych kocy używam, wiecie do czego? Żeby odbijać światło. Jak na przykład mam selery sobie uprawiam gdzieś już, nie na regale, bo mi się nie mieszczą, to sobie wokół tacki rozkładam właśnie to dookoła. Włączam sobie lampkę od góry i mi pięknie odbija światło, nie potrzebuję dużo lamp. To jest też fajne. I tak samo mam na moim regale po bokach zaczepione te folie. Też mi trochę zawsze tego światła odbija i oszczędzam, prawda? Prąd, no nie muszę tyle lamp mieć. Lampy Wam pokażę następnym razem. Ja mam takie akwariowe do doświetlania roślin w akwarium. Teraz są na pewno lepsze rzeczy niż ja wtedy to kupowałam. One mi fajnie doświetlają, natomiast myślę, że można coś tańszego, fajniejszego w tej chwili kupić na rynku. To będę na pewno jeszcze coś domawiała. Zobaczymy, będziemy testować, co ciekawego można w tej chwili zdobyć. No i co? Pokażę Wam, jak to siać. Zabiorę te graty. I zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. Ale co, karteczek sobie nie zrobiłam. No i lipa. Dobra, tu wrzucimy. Ale stolik mam fajny, nie? Z fasolkami. To dla Was specjalnie. A, i rękawiczki. Jeszcze jedna rzecz. No bo wiecie, to potem pod paznokciami. Potem będę pierogi lepiła na święta. Słabo.
Dobra, to lecimy. Oczywiście tej ziemi przeleci tam trochę, nie szkodzi. Ja sobie normalnie tutaj taką kastrę budowlaną ustawiam i do niej wkładam po prostu i wrzucam tam ziemię. Nie bawię się z tym. Potem ją przyniosę, to będziecie widzieli, jak już będę więcej siała. Na razie tylko wysieję tą paprykę i dam sobie spokój z siewami, bo jeszcze nie jest czas. Paprykę ostrą wystarczy posiać tak naprawdę w lutym. Takie te ostrzejsze wszystkie. No ale rokotto jakbyście mieli, jakby Was naszło na takie bardzo późne odmiany, bo są takie, no to warto już teraz wysiać. No, pasjonaci, czyli różnych odmian, szaleńcy, już dawno mają posiane. No. Ale do naszych ogródków, prawda, żeby wytrzymać, nie mamy jakiegoś super doświetlania, czy ekstra warunków, jakiegoś pokoju osobnego na te papryki, uprawy, to naprawdę wystarczy w lutym, tylko sobie wybierzcie takie odmiany, które nie są bardzo późne, no i już. A słodkie papryki to nawet w marcu wystarczy. Ale też można wcześniej. Tylko tak jak mówię, warto wtedy doświetlać te rośliny, żeby one po prostu przeżyły. I już widzimy, gdzie są pola. Trochę tego za dużo. Teraz mnie będzie kusiło, jak będę miała wolne pola, żeby coś tu utykać już od stycznia. No i co? Dzisiaj to chyba te rokotto posieję, bo nie mam więcej znaczników, które się nadają do czegokolwiek. Muszę je dokupić. O. A te są naprawdę super. Tylko takie papierowe, żeby były. Wiecie, to z tego naprawdę nie schodzi. To jest rewelacja. I potem jak mamy roślinkę, nie wiem, czy ktoś tego używał, to bierzemy, tu w środku jest, o, niech będzie. O, tu mamy, proszę, rośnie sobie roślinka. Tu przekładamy przez otworek, cyk i zaciągamy. No, tylko się bardziej zaciągnie, nie? Bo łodyżka jest cieńsza. No. I to sobie fajnie tak sterczy z nazwą wtedy. O, i tu mamy nazwę napisaną. Jest fajna. No, tu widać, bo one po prostu tak zaciągają to do środka. Rokotto Desert Peach. Dobra, i mamy jedną. No, i ja sobie to zwijam po prostu. A jeszcze fajnie sobie datę tutaj wpisać, wiecie. Tu w tym miejscu chociażby, który dzisiaj mamy. 18 grudnia. Szaleństwo. 18, 12. I wtedy mam kontrolę, kiedy posiałam, po jakim czasie mi wzeszły, prawda? Mogę sobie zobaczyć, czy rzeczywiście warto było tak się śpieszyć. Ja często nawet w listopadzie już sieję takie papryczki ostre. No ale to mówię, to u nas to jest wariactwo, bo my po prostu lubimy mieć wczesny zbiór. Dobra, bo zapełniłam całą kartę. Mała przerwa. O, jeszcze mnie słabo widać. Dobra, może być. Dobra, to tak. To sobie składamy. Mamy jedną nazwę. O, ołówek albo coś. O, taka łopata jest dobra. Widzicie? Narzędzia są wszędzie potrzebne. No, patrzcie jakie fajne. Czarne nasionka. One najlepiej w papryce wyglądają. Posieję po 2 sztuki więcej. Nie będę marnować. Ciekawe jak będą rosły, to Wam pokażę w sezonie później.
Jakie mają fajne nasionka, jak to widać mocno. Dobra, to tak, jest jedna. Po 2 wkładam tutaj od razu. Ja to po prostu później przepikuję, bo nie mam znaczników więcej. I stare, brudne znalazłam tylko w tunelu. A nie chcę na tych plastikowych pisać, bo zaraz nie będę wiedziała, co tu jest w ogóle. Rocotto Santa Natalia. Możecie sobie sprawdzić na necie, jakie fajne. I co? 18 grudnia. Data, żebyśmy wszystko wiedzieli. O. I cyk. Następna. Wyciągamy 2 nasionka. O, do nasionek to ja lubię właśnie tą zgrabioną dziecku łyżeczkę. Co Wam powiem, miałam ich nie siać, ale po prostu się nie umiem powstrzymać. Dobra. I trzecia. Rocotto Cabe Grandolo. Matko, pewnie to i tak źle czytam. Dobra. Karteczka i nasionka. No, pachnie ostro. Ołóweczek. O, ja i tak zanurzam, słuchajcie, tak może na pół centymetra tylko. Wbijam ołóweczkiem, zakrywam potem tą ziemią i tyle. I co? Teraz by się przydało podlać, ale nie mam czym. Zaraz Wam pokażę, jak to fajnie działa, tylko sobie napełnię. Tutaj podlejemy, popatrzcie, tutaj mam już z tym dzióbkiem takim. No i to wystarczy przycisnąć tak leciutko. Raz, 2, 3 i podlane, gotowe. A jeszcze Wam powiem odnośnie ziemiórek, to jeżeli je macie, to starajcie się, żeby podłoże nie było cały czas mokre, zbyt wilgotne, bo one bardzo lubią taką właśnie mokrą, wilgotną ziemię i super się w niej rozwijają. Tak naprawdę te muszki, które latają już, te czarne, one nie szkodzą niczemu, tylko larwy, które są w środku w donicy. I teraz tak, te larwy też w małych ilościach nie robią krzywdy, bo one zjadają takie tam różne resztki roślinne i tak dalej, więc one nie są szkodliwe, póki nie jest ich za dużo. Jak się bardzo mocno namnożą, to i dobierają się do korzonków i zaczyna być niewesoło. Dlatego jak poustawiamy sobie żółte lepy tutaj, gdzieś przy donicach, to one się tam po prostu przylepiają, te dorosłe owady. No i jak się wszystkie już wylęgną z ziemi, przyczepią tutaj, no to się po prostu nie namnożą z powrotem. Więc lepy są naprawdę super. Ale ja się wspomagam. Nie mam tego w sypialni, więc się wspomagam. Włączam im tam do kontaktu, pousypiam je szybciutko i nie czekam na inwazję. No i tyle. Pokażę Wam jeszcze regał, gdzie to będę upychać w tej chwili. Jeszcze go nie przestawiłam pod okno, ale zobaczcie, jak wygląda. Mam jeszcze kilka dni, bo papryki mi nie wzejdą, prawda, przez noc do rana. Także na spokojnie. Będę sobie podglądać, czy zaczynają już tutaj kiełkować. Jak zaczną, no to będę robić rewolucję. Patrzcie, tutaj mam taki regał. Szukałam długo z odzysku, bo to jest taki regał, słuchajcie, taki sklepowy, bardzo mocny, porządny, z takich oddzielnych półek. No ale musiałam kupić, bo mi się tak zamarzył. No i tutaj mam kilka poziomów. Nad każdym poziomem mam lampę. To są takie lampki akwariowe, popatrzcie, tu widać zresztą
mają uchwyty takie do położenia nad akwarium. One mi dość dobrze tutaj świecą, widzę, że mają jakieś 2 czy 3 kolorki. Ale nie ma takiej potrzeby. Do wzrostu roślin, tego posiewie tak naprawdę wystarczy nam zwykła barwa biała, nic więcej. Żeby to było mocne światło tylko i wyłącznie. Więc mogą być najzwyklejsze świetlówki. Jak sobie umiecie to poskładać wszystko, no to super. Ja takie gotowce musiałam kupić, no bo nie umiem sobie tego polutować i ogarnąć. Może następnym razem poproszę męża. No i jak widzicie, tutaj mam tą folię, ten kocyk z boku wszędzie, od góry do dołu. I to mi fajnie też odbija, prawda? Światło widać jak razi. Na każdym poziomie ustawiam sobie tacki. Tutaj jeszcze z boku jakąś tackę taką mniejszą i też tam upycham wszędzie donicę, ile się da. I ten mój regał, ja tutaj widzicie mam okno balkonowe, ja sobie go po prostu przestawię tam. W tym miejscu stoi pod ścianą przez okres lata, jak już rozsady stąd wezmę. Ja tutaj suszę zioła, suszę nasiona, także to jest takie miejsce wtedy. I sobie przy szafie jest. O, widzicie? Między szafą a oknem, a potem idzie na okno balkonowe. No i co? I wtykam sobie to wszystko tutaj do przedłużacza, rozdzielam i co? Jak potrzebuję, to jeszcze tutaj tego muga wtykam dla usypiania owadów. No i tyle. Włącznik czasowy, to gdzieś dalej, prawda, w kontakcie albo tutaj na dolnej rozdziałce. Już. I to sobie świeci. A roślinki rosną. Zobaczycie potem to, jaki tu mam burz, to naprawdę można zwariować. Mam jeszcze drugi regał, taki, który składam, czy mam u córki w pokoju na oknie. To już jest bardzo tani, marketowy, taki Chińczyk. Też bardzo fajnie daje radę, także pokażę Wam go, jak będę rozkładała za jakiś czas. A tu papryczki. Będę im świeciła światełkiem, jak wykiełkuję. No i tyle. Zapraszam do zabawy.